3 maja 1945 roku alianckie samoloty zbombardowały 3 niemieckie statki stojące w Zatoce Lubeckiej: Kap Arkonę, Tilbeck i Athenę. Na ich pokładach znajdowały się tysiące więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Była to jedna z największych tragedii końca II wojny światowej. Kto naprawdę ponosi za tę zbrodnię odpowiedzialność? Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Centurion Finance Asi spółka akcyjna. Było popołudnie 3 maja 1945 roku. Sebastian Wiśniowski wraz z setkami innych więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme był na pokładzie liniowca Kap Arkona, który był prawdziwą chlubą niemieckich linii oceanicznych. Poprzedniego dnia Niemcy zapakowali więźniów z Neuengamme i jego podobozów na 3 statki pasażerskie: Kap Arkonę, Athenę i Tilbeck, które od paru dni stały w Zatoce Lubeckiej. Na pokładach wszystkich 3 statków było ich prawie 9400. Żaden z więźniów nie miał pojęcia, po co ich tam umieszczono. Nie wiedział tego również pochodzący ze Szczawnicy Sebastian Wiśniowski. Jego więzienna historia zaczęła się wiosną 1940 roku, gdy aresztowało go Gestapo za rzekomą odmowę współpracy z niemieckim okupantem. Wiśniowski przebywał najpierw w niemieckim areszcie w Szczawnicy, a potem trafił do willi Palace w Zakopanem, tamtejszej katowni Gestapo. Zmaltretowanego Wiśniowskiego wysłano potem do więzienia w Tarnowie. I dopiero stamtąd trafił do Auschwitz, w którym wytatuowano mu na przedramieniu numer obozowy 10823. To właśnie w Auschwitz zaczął się jego prawdziwy dramat, który w lecie 1944 roku zaprowadził go aż do Neuengamme, jednego z najcięższych niemieckich obozów koncentracyjnych. W kwietniu 1945 roku niemieckie władze zarządziły ewakuację więźniów obozu Neuengamme, ponieważ alianci byli już bardzo blisko. Na rozkaz szefa SS i policji w Hamburgu, Georga Henninga von Bassewitz-Bera, więźniowie Neuengamme zostali zapędzeni w morderczym marszu do Lubeki. Tam, jak już wspomniałem, zaokrętowano ich na statki Kap Arkona, Athena i Tilbeck. Sam Wiśniowski trafił wtedy na pokład Kap Arkony. W ostatnich miesiącach Wiśniowski przeszedł bardzo wiele i wiele razy myślał o swojej śmierci, która wydawała mu się nieunikniona. Będąc jeszcze w Neuengamme, napisał ostatni list do swojej żony Józefy. Obok wielu pytań o jej los i los ich dzieci zapisał w tym liście znamienne zdanie. Brzmiało ono tak: proszę was tylko o pamięć. Wiśniowski liczył się wtedy ze swoją śmiercią, ale gdy wytrzymał morderczy marsz z Neuengamme do Lubeki i znalazł się na pokładzie Kap Arkony, miał już cichą nadzieję, że być może uda mu się przetrwać wojnę. Ta ostatnia zmierzała zresztą do końca. Hitlera już nie było, a Berlin został zdobyty przez sowiecką Armię Czerwoną. Jakby tego było mało, do Lubeki zbliżały się alianckie wojska. Wiśniowskiemu wydawało się, że do wolności brakuje już tak niewiele, a poza tym
tak czysto po ludzku sądził, że gdyby Niemcy rzeczywiście chcieli teraz zlikwidować więźniów, to nie pakowaliby ich przecież na statki. Mogli przecież uśmiercić ich wcześniej, a potem spalić ich zwłoki, tak jak zrobili to z więźniami wielu innych obozów koncentracyjnych, których się wtedy szybko pozbyli. Wiśniowski nie mógł wiedzieć tego, że Niemcy postanowili ich również uśmiercić, tyle tylko, że zamierzali tego dokonać rękami samych aliantów. Po południu 3 maja 1945 roku nad spokojnymi wodami Zatoki Lubeckiej pojawiły się brytyjskie samoloty. Nadleciało kilkadziesiąt myśliwsko-bombowych Hawker Tajfunów ze 197, 198 i 263 Dywizjonu RAF-u, które błyskawicznie wystrzeliły swoje rakiety w kierunku stojących na wodach zatoki 3 niemieckich statków. Wprawdzie te statki miały znaki rozpoznawcze niemieckiej Kriegsmarine, ale nie można było nie zauważyć tego, że nie są to okręty wojenne, tylko statki pasażerskie. Jako pierwszy brytyjskimi rakietami trafiony został Tilbeck. Rakiety od razu rozerwały jego poszycie. Kolejne rakiety trafiły Kap Arkonę, powodując potężne wyrwy w jej kadłubie. Jako ostatniego dosięgły Atenę, która od razu stanęła w płomieniach. Na pokładach wszystkich 3 niemieckich statków zaatakowanych przez brytyjskie samoloty doszło wówczas do dantejskich scen. Setki jeńców umieszczonych w ładowniach statków, tratując się nawzajem, usiłowało wydostać się na pokład i skoczyć do zimnej wody. Mieli nadzieję, że zdołają dotrzeć do pobliskiego brzegu, ale szanse na to były niewielkie. Brytyjscy piloci ostrzeliwali bowiem ze swoich karabinów maszynowych broczących w zimnej wodzie więźniów. Wprawdzie niebawem brytyjskie samoloty odleciały, ale po jakimś czasie znowu powróciły, pakując kolejne rakiety w płonące już statki. Gdy tego dokonały, znowu odleciały. Tymczasem piekło więźniów z zaatakowanych statków stało się jeszcze większe. Nie dość, że strzelali do nich konwojujący ich SS-mani, to strzelano do nich także od strony pobliskiego brzegu. Robili to członkowie SS wspólnie z kadetami miejscowej szkoły okrętów podwodnych. Nawet jeśli któryś z więźniów zdołał wyskoczyć z płonącego okrętu za burtę i dopłynąć do brzegu, to i tak został przez nich zastrzelony. Z tego powodu wody Zatoki Lubeckiej od razu nabrały czerwonawego koloru. Ostateczny bilans ataku brytyjskich samolotów na niemieckie statki był przerażający. Jak się szacuje, zginęło od 6 do 10 tysięcy więźniów. To była zbrodnia wojenna i to taka, która poszła na konto aliantów. Ci ostatni od wielu już dni obserwowali z powietrza wody Zatoki Lubeckiej. Zakładali, że gdy nastąpi już ostateczna klęska III Rzeszy, tabuny nazistów zechcą uciec drogą morską z kraju. Port w Lubece mógł im właśnie posłużyć do takiego celu. Gdy 2 maja 1945 roku nastąpiła kapitulacja Berlina, alianci wystosowali specjalny komunikat do Niemców. Brzmiał on tak: wzywamy wszystkie jednostki morskie pływające pod banderą III Rzeszy do natychmiastowego zawinięcia do najbliższego portu. Wszystkie statki niemieckie spotkane na morzu po godzinie 14 dnia 3 maja 1945 roku zostaną zbombardowane. I 2 godziny po upływie tego terminu alianckie siły ruszyły do ataku, aby ostatecznie zająć Lubekę. Miały do pokonania jeszcze 30 kilometrów. Tymczasem po drugiej stronie trwały nie tylko przygotowania do obrony,
ale również zacieranie śladów popełnionych wcześniej przez Niemców zbrodni. W tym ostatnim aspekcie największym problemem okazały się dla Niemców tysiące więźniów ewakuowanych z różnych obozów koncentracyjnych i zgrupowane pod Lubecką. Największą grupę stanowili wśród nich więźniowie Neuengamme i jego podobozów. Na pomysł rozwiązania tego problemu wpadł dowódca SS i policji z Hamburga, generał Henning von Bassewitz-Beer, który nakazał zaokrętować jak najwięcej więźniów na stojące w zatoce statki Cap Arcona, Athena i Tilbeck. W swoim planie Bassewitz-Beer liczył na to, że statki te, stojąc dalej na wodach Zatoki Lubeckiej, złamią aliancki komunikat nakazujący im zawinięcie do najbliższego portu i najprawdopodobniej zostaną zbombardowane przez alianckie lotnictwo. W każdym razie kapitanowie tych statków na pewno znali komunikat aliantów nakazujący zawinięcie wszystkim niemieckim jednostkom do najbliższego portu. Gdy w południe 3 maja 1945 roku jeden z brytyjskich samolotów zlokalizował stojące na wodach Zatoki Lubeckiej niemieckie statki, wysłał meldunek do centrali. Ta ostatnia drogą radiową nakazała niemieckim jednostkom wywieszenie białych flag i zawinięcie do pobliskiego portu w Neustadt im Holstein. Ale kapitanowie niemieckich statków nie wykonali tego polecenia, ponieważ zabronili im tego obecni na statkach SS-mani. W rezultacie tego po południu tamtego dnia alianckie dowództwo nakazało zbombardowanie niemieckich jednostek. Wieści o tragedii, do jakiej doszło w wyniku tego zbombardowania, bardzo szybko dotarły do alianckich jednostek maszerujących w kierunku Lubeki. Gdy okazało się, że ofiarą alianckiego bombardowania stali się więźniowie obozów koncentracyjnych, alianccy dowódcy wydali rozkaz, aby jak najszybciej dotarły one do celu. Gdy brytyjskie oddziały tam wreszcie przybyły, doszło do rzezi. Tym razem jej ofiarą stali się niemieccy oprawcy strzelający wcześniej do więźniów. Odwet Brytyjczyków na Niemcach był równie bezlitosny jak wcześniejsze działania niemieckich sprawców. Do brytyjskich żołnierzy przyłączyli się nieliczni więźniowie, którym udało się dopłynąć do brzegu. Brytyjscy oficerowie odwrócili oczy, dając swoim podwładnym przyzwolenie na dopuszczanie się samosądów. I dokładnie wtedy doszło do wspomnianej rzezi. Można by rzec, że tamtego feralnego dnia skumulowana nienawiść osiągnęła swoje apogeum po obu stronach konfliktu. Trupów były wtedy setki. Wody Zatoki Lubeckiej jeszcze bardziej zabarwiły się na czerwono. Tak czy inaczej, odpowiedzialność za tę zbrodnię niewątpliwie ponosi dowództwo miejscowego SS. To ono zrealizowało swój perfidny plan, który doprowadził do śmierci tysięcy niewinnych ludzi. Celem tego planu było doprowadzenie do zatopienia niemieckich statków i pozbycie się więźniów, naocznych świadków zbrodni popełnianych przez Niemców w ostatnich dniach wojny. Dlatego sprowokowanie ataku brytyjskiego lotnictwa z jednej strony doprowadziło do pozbycia się świadków tych zbrodni, a z drugiej strony zrzuciło odpowiedzialność za ich śmierć na znienawidzonych przez Niemców Brytyjczyków. Pewne jest także to, że dowództwo SS, pomimo zbliżającego się końca wojny, nie było gotowe do tego, aby uwolnić więźniów obozów koncentracyjnych zgrupowanych w rejonie Lubeki. O tym, że tak było, może świadczyć również to, co wydarzyło się w rejonie miasteczka Gardelegen. Otóż 13 kwietnia 1945 roku obecni tam SS-mani
Przy pomocy młokosów z Hitlerjugend i miejscowej ludności zagonili do wielkiej murowanej stodoły 1016 więźniów ewakuowanych wcześniej z obozów Mittelbaudora i Hannover-Stücken, a następnie podpalili tę stodołę. Większość więźniów spłonęła żywcem. Tych, którzy usiłowali się z niej wydostać, zastrzelono. Eskortujący więźniów SS-mani podjęli tę decyzję pomimo tego, że rejon Gardelegen był już otoczony przez jednostki amerykańskiej 102 Dywizji. I dokładnie tak samo stało się w przypadku więźniów obozu Neuengamme, zaokrętowanych na statkach Cap Arcona, Athena i Tilbeck. Ale za tę zbrodnię odpowiedzialność ponoszą również Brytyjczycy. Strzelanie do broczących w wodzie więźniów usiłujących za wszelką cenę dopłynąć do brzegu jest namacalnym dowodem tej odpowiedzialności. W każdym razie sprawcy zbrodni w Zatoce Lubeckiej nigdy nie zostali ukarani. Georg Henning von Bassewicz-Behr, który zaplanował ten makabryczny scenariusz uśmiercenia więźniów, wprawdzie został aresztowany przez aliantów, ale ci przekazali go Sowietom. Ci ostatni z kolei skazali go za zbrodnie wojenne, ale tylko te, które popełnił w Związku Sowieckim. Po wojnie Brytyjczycy postanowili już nigdy nie podejmować tematu zbrodni w Zatoce Lubeckiej. Gdyby chcieli go podjąć, musieliby przyznać się do współudziału w tej zbrodni. Za to wnuk Stanisława Wiśniowskiego, ksiądz Piotr Wiśniowski, postanowił podjąć działania, aby w przyszłości powstał film dokumentalny na temat jego dziadka, który był jedną z ofiar zbrodni w Zatoce Lubeckiej, dokonanej przez Niemców, ale rękami aliantów. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.